Energik w kolejnej recenzji i dzisiaj będzie to Just Cause 3 w wersji na PlayStation 4. Podobnie jak w przypadku Battlefronta nie pokazuję płytki, bo dostałem promo, także ta płytka może nie jest jakaś zbytnio spektakularna, także nie będę tego pokazywał. Słuchajcie, z serią Just Cause miałem dosyć niewiele wspólnego, przyznam szczerze. Pierwszą część ogrywałem na PC-cie trochę, nie za dużo i jakoś nie potrafiła mnie ta gra wciągnąć. W dwójkę grałem chyba jeszcze mniej, także chociaż dwójkę to trochę żałuję, że nie grałem, ale faktycznie nie grałem w drugą część Just Cause. Odpaliłem, pograłem troszkę i niestety też jakoś mnie to nie wciągnęło i powiem szczerze, że do trzeciej części też podchodziłem trochę takim z umiarkowanym entuzjazmem. Spodziewałem się, że ponownie jakoś tak mnie nie przyciągnie ta gra, ale miło się zaskoczyłem, muszę przyznać. Trzecia część Just Cause, z tego co wiem, troszkę tutaj opieram się na opinii znajomych, którzy przechodzili drugą część i grali też trzecią, że jest bardzo podobna do drugiej części. Natomiast dla osoby, która nie grała za bardzo w drugą część, tam wszystko właściwie było takie nowe. Sama fabuła, no cóż, jakaś tam jest, przyznam szczerze, ale ta fabuła jest, ale jakby jej nie było. Więc mamy głównego bohatera, ponownie jest to Rico Rodriguez, mamy archipelag wysp, złego generała, rebelię, bla 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 bla. Fabuła jest no licha. Powiedzmy sobie szczerze, fabuła wypada dosyć blado na tle pozostałej zawartości gry. Ale trzeba przyznać, że stara się być często dosyć śmieszna, więc faktycznie niektóre misje są dosyć zabawne, niektóre te przerywniki też są zabawne. Raz wieziemy wino dla Mario, innym razem całujemy krowę. No tutaj te wszystkie jakby widać, że starano się jakoś upiększyć tą grę. No bo chyba najważniejszym tutaj elementem jest taki radosny, wspaniały humor, kiedy jesteście na wspaniałej wyspie, na pięknej plaży gdzieś na jakiejś wyspie i wokół siejecie pożogę i ten klimat po prostu wakacyjny aż uderza i to wszystko się tak ładnie ze sobą zgrywa, jest tak wesoło i radośnie. No właśnie, bo tutaj kolejna rzecz, która mi się zdecydowanie podobała, to bardzo fajna oprawa graficzna. Całość dzieje się na takich wyspach. Troszkę wyglądają one jak wyspy kanaryjskie, troszkę może jak wyspy greckie, troszkę może jak Kuba, czyli bardzo takie ładne, piękne pejzaże. Zobaczymy w tej grze i oczywiście nasz Rico, który tam popyla po tych terenach, no i oczywiście sieje tą pożogę, śmierć, zniszczenie. Ale faktycznie tutaj pod kątem graficznym, takim estetyczno-graficznym wypada to naprawdę fajnie, szczególnie kiedy szybujemy na przykład nad polem słoneczników albo nad polem lawendy. No to może się podobać. To może się podobać i wydaje mi się, że to jest troszkę taki... To może się podobać i to jest dla mnie troszkę taki właśnie lekko klimacik Far Cry'owy, ale tutaj trzeba przyznać, że ładniej to wygląda w mojej opinii niż na przykład Far Cry 4. Sama gra podobnie jak w poprzednim odcinku, w poprzedniej części to jest typowy sandbox, tylko naprawdę jest zrealizowany po mistrzowsku. Twórcy stworzyli ogromny świat, zaludnili go, wypełnili różnymi misjami pobocznymi, pojazdami, wrzucili Was, dali Wam narzędzia i żebyście się po prostu tutaj bawili. I przyznam szczerze, że ta zabawa tym sandboxem jest o wiele bardziej rajcująca niż wypełnianie tych misji fabularnych i zakładam się o swoją lewą nerę, że większość graczy nawet nie tknie tych misji fabularnych, bawiąc się samym tym sandboxem, samą mechaniką gry, bo mechanika gry w Just Cause 3 jest naprawdę zrealizowana perfekcyjnie. Przede wszystkim zasługuje na uwagę ogromna, może nie ogromna, zasługuje na uwagę świetnie wykonana fizyka. Czegoś takiego w grze chyba jeszcze nie widziałem, przynajmniej nie w takim stopniu, jak jest to zrobione w Just Cause. Praktycznie wszystkie elementy, które widzimy, można zniszczyć. Możemy zawalić most, możemy, nie wiem, elementy, które są na przykład we wrogich bazach, wybuchają, eksplodują, samoloty rozpadają się w powietrzu na części, które opadają na ziemię.
Te wszystkie elementy są przeliczane w czasie rzeczywistym i to naprawdę robi wrażenie. Dodatkowo polecam Wam zobaczyć na przykład jedna z takich mini misji podczas wyzwalania miasta jest zniszczenie pomnika właśnie tego generała, głównego bad guy'a. Polecam zobaczyć, jak on fajnie się sypie, inaczej będzie się sypał, jak będziecie strzelać w nogi, inaczej jak w ręce, inaczej w głowę. To naprawdę robi wrażenie. Równie dobry silnik, pamiętam sobie, przypominam, to chyba było w Red Faction, tylko teraz nie pamiętam podtytułu, ale tutaj jest to zrealizowane o wiele, wiele lepiej. Najfajniejszym gadżetem, który Rico ma w swoim inwentarzu, to oczywiście kultowa linka. Linka się pojawiła w drugiej części, niestety też nie dane mi było się nią za dużo pobawić. Czyli linka, która pozwala połączyć ze sobą dwa przedmioty i przyciągnąć je do siebie. Słuchajcie, ile jest w tym zabawy, to sobie nie wyobrażacie. Pod koniec filmu zrobiłem taki króciutki montaż z takiej mojej wielogodzinnej sesji, kiedy tylko się bawiłem sandboxem i linkami. Możecie zobaczyć, co ja tam wyprawiałem. Natomiast sama ta linka pozwala na przykład zczepić ze sobą helikopter i samolot, to podczepić do samochodu i to wszystko, nie wiem, podczepić gdzieś do budynku, tak, i ściągnąć ze sobą, tworząc wielką eksplozję. No takie, słuchajcie, akcje, które można z tą linką robić, są naprawdę niesamowite i niektóre są tak całkowicie absurdalne i tak wspaniale absurdalne, że to naprawdę robi wrażenie. Sama ta linka jest takim głównym bohaterem Just Cause, bo to dzięki niej można większość misji przejść. Tak naprawdę można przejść całą grę nie wystrzeliwując ani jednego pocisku, a używając tylko linki, zawalać budynki, niszczyć samoloty, samochody. No to wszystko naprawdę można przejść tylko przy użyciu tej linki i to jest zdecydowanie fantastyczna sprawa. Kolejnym gadżetem, który bardzo mi się podobał i który albo jest tak samo dobry jak linka, albo o jedno oczko mniej, to wingsuit, czyli ten specjalny kombinezon, kombinezon wiewiórki tak zwany, na którym można latać. To było oczywiście zastosowane w Far Cry 4, ale tutaj jest to zrealizowane troszkę według mnie lepiej. Szczególnie, że podczas lotu na wingsuitie możemy używać linki do przyciągania się, przez co możemy ponownie nabierać tempa i nie tracić tej szybkości. I samo to latanie, powiem Wam szczerze, kurczę, jak mi się dobrze w tej grze latało na tym wingsuicie. Oprócz tego jest oczywiście spadochron, ale spadochron to, o ile pamiętam, był też w pierwszej części, ale on nie jest tak dobry jak linka, jak wingsuit. I na tym wingsuicie możemy przemieszczać się pomiędzy ogromnymi obszarami terenów. I to jest tutaj kolejna rzecz w grze. Trzeba przyznać, że obszar, który jest zawarty w grze, jest naprawdę ogromny. Na pewno większy niż w Far Cry 4, czy większy niż w GTA 5, nie wiem, możliwe, ciężko mi powiedzieć, ale podczas przemieszczania się właśnie nad tym terenem malowniczym, dodaję ponownie, terenem tych fantastycznych wysp, na te pole lawendy, te słoneczniki i lecicie na wingsuicie i podziwiacie to, naprawdę to robi ogromne wrażenie. No, oczywiście gra też nie jest taka, że cały czas mamy ten teren jeden, tak, że cały czas mamy te piękne wyspy. Są tereny górzyste, gdzie zalega śnieg, także tam też będziemy się przenosić, także jakieś to zróżnicowanie tego terenu jest, ale muszę przyznać, że o wiele mniejsze niż na przykład w Far Cry 4, gdzie mieliśmy takie już totalnie śniegowe tereny. Tutaj raczej, powiedzmy sobie szczerze, będziemy się obracać wokół takiego wyspiarskiego, radosnego klimatu z rzadka, tylko wypuszczając się gdzieś w jakieś większe czy też wyższe góry, ale tego typu misje też się oczywiście zdarzają. Autorzy oczywiście dorzucili nam mnóstwo różnych pojazdów. To jest, tutaj można to przyrównać do GTA. I jedna z moich uwag odnośnie pojazdów. Niektóre samochody steruje się naprawdę fajnie, na przykład mknięcie Formułą 1, taką autostradą wokół całej wyspy, no naprawdę jest świetnym doznaniem. Natomiast inne pojazdy prowadzi się jak jakieś, nie wiem, kartonowe pudła z doczepionymi kołami. Niektóre się w ogóle nie dają prowadzić. Na przykład miałem ogromny problem z prowadzeniem motoru, który jest w mojej opinii nadsterowny i no nie da się nim dobrze operować, ale to może tylko moje jakieś widzimisię. Natomiast o ile te pojazdy jeżdżące są tak średnio, powiedzmy, wyważone, niektóre się dobrze prowadzi, niektóre źle, o tyle na pewno fantastycznie dopracowano pojazdy latające. Śmiganie helikopterem, myśliwcem, samolotem naprawdę sprawia przyjemność i
W mojej opinii na przykład latanie helikopterem jest lepiej zorganizowane niż w GTA 5, ale w GTA nigdy nie mogłem się przyzwyczaić do latania helikopterem. Tutaj jest bardzo intuicyjne i naprawdę fajnie się oczywiście takimi pojazdami lata, ale to jest moja subiektywna opinia. Dodatkowo oczywiście niektóre pojazdy latające są wyposażone w broń i jeżdżące oczywiście też, więc dodatkowo możemy jeszcze pożogę siać z powietrza, gdy wszystko wybucha. No naprawdę jest to mega masa, dużo Jezu, zalamotałem się, masa zabawy z samą oczywiście mechaniką. Co mi się jeszcze podobało? Słuchajcie, tutaj kolejna rzecz, która w wielu grach mi się często nie podoba. I tutaj muszę przyznać, że też nie wszystko mi się podobało, ale niektóre misje poboczne są naprawdę zrealizowane fajnie. Szczególnie podobały mi się misje, które zawsze dla mnie w tego typu grach są... Staram się jak najszybciej ukończyć, bo ich nie lubię, ale tutaj sprawiało mi masę przyjemności. To była misja, są misje poboczne latania na wingsuitie i przelatywanie przez kółka. Trochę jak w Superman 64 i to jest na czas. I muszę przyznać, że to sprawiało mi masę radości, ponieważ przypominało mi to taką starą, słuchajcie, grę z Nintendo 64 Pilot Wings, gdzie też właśnie latało się różnymi takimi lotniami, czy takimi innymi pierdołami i tutaj ten klimat został zawarty przede wszystkim w tym momencie, gdy lata się na tym wingsuitie, nie tylko w misji pobocznej, ale też w ogóle nad planszą czuje się tą niesamowitą wolność, gdzie możesz lecieć gdzie chcesz i nie ma tutaj żadnych barier jakby i to naprawdę czuć. Ale te misje poboczne z latania na wingsuitie najbardziej mi się podobały. Najmniej oczywiście podobają mi się wyścigi samochodowe. Nie lubię wyścigów samochodowych, a w każdej grze typu sandbox te wyścigi się znajdują i także też jest tutaj. Dodatkowo jeszcze ciekawą misją, wydaje mi się, których nie ma dużo, to jest zbieranie takich, nie wiem, kamieni Bawarią, gdzie mamy do samochodu podczepiony silny elektromagnes, no i on zbiera te wszystkie cząstki i potem za sobą ciągniemy taką ogromną kulę. To jest dosyć zabawne i pomysłowe i fajnie wykorzystuje fizykę, mechanikę i linkę, czyli takie trzy, powiedzmy, najważniejsze filary tej gry właśnie w tej jednej misji pobocznej. Niestety te wszystkie fantastyczne rzeczy rzadko w misjach pobocznych dodatkowo się jeszcze pojawiają. Są jeszcze misje typu na przykład zniszcz ileś tam rzeczy, żeby zdobyć punkty i tutaj niestety muszę zganić grę za koszmarnie, czasami długie loadingi. O ile gra na samym początku wgrywa się dosyć długo, dla mnie jest to zrozumiałe, no pierwszy loading ok, może się długo wgrywać. Misje fabularne nie wgrywają się długo, to jest tam 10-15 sekund. Większość misji pobocznych, wyścigi, latanie na wingsuitie też się wgrywa bardzo szybko, ale jeżeli mamy misję, w której musimy zniszczyć ileś tam obiektów w określonym czasie, to te loadingi są naprawdę absurdalne. Chyba najbardziej kuriozalną sytuacją jest to, kiedy odpaliłem grę, mówię dobra, wiem, że to będzie się dogrywało, poszedłem sobie na dół po piwo, wróciłem, zacząłem rozmawiać z Mariolą, no nie wiem, minęło 15 minut i gra się jeszcze nie włączyła. 15 minut! Znaczy podejrzewam, że tutaj po prostu gra się powiesiła w pewnym momencie, bo to kółko stanęło, już potem nie chciało się ruszyć, ale to jest też powód, dla którego nie grałem w te misje, nie przeszedłem tych wszystkich misji pobocznych, gdzie trzeba zniszczyć różne obiekty w określonym czasie, ponieważ te loadingi mnie skutecznie od tego odstraszały. Szczególnie jest to wkurzające, nawet ja bym zrozumiał, kiedy wgrywa się to jednokrotnie, ale jeżeli Ci się nie uda i wgrywać się ponownie, chcesz spróbować, czyli restart zrobić, no to ten loading jest znowu absurdalnie długi. Tego nie mogę zrozumieć i nie potrafię tego rozgryźć, dlaczego tak jest. Także ten element w mojej opinii wypadł dosyć licho. O grafice powiedziałem, o muzyce tutaj nie ma co mówić, to standard powiedzmy w tego typu grach. Tak jak mówiłem, no sama fabuła jest, ale wierzcie mi, że grając tą grę, ciesząc się samą mechaniką, niewiele osób nawet myślę, że będzie chciało sięgnąć po tą fabułę, bo ona gdzieś tam jest. Znaczy, fabuła cierpi na parę dosyć według mnie problemów. Przede wszystkim jest bardzo lichy bad guy. To nie jest ta klasa, która była w Far Cry 3, gdzie był Was. Tutaj jest niby ten generał jest, ale on jest jakiś taki, tak mało zły. Szczególnie to jest też według mnie troszkę zły, źle zaprojektowano w pewien sposób tą grę, ponieważ
Akcja dzieje się jakby na tych wyspach, na archipelagu wysp, gdzie rządzi jakiś dyktator silną ręką, tak, ma jakąś swoją tam milicję, czy też wojsko, ale poruszając się po tych wyspach, tego nie widzisz. Widzisz ludzi, którzy się opalają, piją sobie browara, leżą sobie na plaży. Nie widać tego terroru, który sieje niby ten cały generał. No tyle, że wojsko się porusza, tak? A różnica jest taka, że jak podbijesz wyspę, to zamiast wojska w czerwonych jeepach będzie się pojawiało wojsko w niebieskich jeepach, czyli w jeepach rebeliantów. Także różnicy tutaj nie robi to żadnej, a z drugiej strony ludzie, którzy przebywają na tych wyspach, nie wyglądają jakoś na bardzo zmartwionych, że to jest jakiś generał sadysta, który nimi rządzi. Tak jak mówię, ten generał jest Rivello, bardzo licho zaprojektowany. On się pojawia tam w niewielu cutscenkach, także nawet nie ma takiej mocy, tak? Jest taki, no, nawet powiem szczerze, że jak przechodziłem misję fabularną i był ten końcowy boss, tam końcowa walka też dosyć licha i pokonałem tego dyktatora, to nawet jakoś tak, nawet trochę mi było go szkoda w sumie. Tak jakoś wiecie, no, nie wyzwala negatywnych uczuć, coś co powinno być w takich bossach, w głównych bad guyach w grze, powinno być takim czynnikiem pobudzającym do skończenia fabuły, żeby dobrać mu się do dupska. Tutaj jakoś tego nie było, tak? Znaczy, no mówię, no to myślę, że w wielu recenzjach pojawi Wam się ta informacja, że fabuła jest dosyć, no kiepska jest, tak? Ale tak jak mówię, tutaj ratuje ta mechanika. Ta mechanika jest naprawdę fantastyczna i te akcje, które można odwalać z linką, w 100% to wynagradzają za dosyć lichą fabułę. Misje poboczne, jeszcze wróćmy na chwilę, pozwalają zebrać tak zwane gearsy, Gears of War, i te kółka pozwalają nam odblokować kolejne umiejętności. I o ile niektóre umiejętności dla mnie były całkowicie zbędne, niektóre były, powiedzmy sobie szczerze, które powinny być zaimplementowane dla mnie od razu na początku gry, czyli na przykład strzelanie, gdy kamera przerzuca się na bark, tak? Czyli tak jak w tradycyjnych strzelaninach third person perspective, gdzie widzimy grę za pleców, ale w momencie, kiedy przymierzamy się do strzału, kamera zjeżdża nad ramię i to według mnie powinno być od początku zaimplementowane, a to jest dopiero zaimplementowane, kiedy zbierzesz tam ileś tych kółek. A trzeba przyznać, że niestety w grze dosyć licho wypadło strzelanie. Wrogowie są, powiedzmy, tak średnio odporni, ale ty to jesteś w ogóle mega kuloodporny i może nawalać do ciebie czołg, helikopter, iluś tam żołnierzy i zanim padniesz, to jeszcze chwilę minie, a w większości wypadków i tak zdążysz się wykaraskać, po prostu uciekając linką w jakieś inne miejsce. Także samo strzelanie jest dosyć liche tutaj, licho zorganizowane. Znaczy nie ma tej mocy, nie ma tej siły, nie ma tych takich soczystych na przykład headshotów, tak? Takie strzelanie po prostu piw-paw, ktoś tam pada. No nie wiem, to może to moja subiektywna opinia, ale to strzelanie takie jest mocno średnie. Znaczy ogólnie strzelanie karabinami, bo strzelanie na przykład z helikoptera, z czołgu ma tą moc. Czuć tą moc, kiedy wypuszczasz, nie wiem, ileś rakiet w bazę i widzisz, jak tam w tle to wszystko wybucha, pożoga, wszystko się wali, to czuć wtedy tą moc, ale jak już wyjdziesz z tego helikoptera, weźmiesz ten karabin i zaczniesz naparzać do wrogów, no nie ma takiego fanu ze strzelania, może tak. Także tutaj też ten element w mojej opinii mógłby być troszkę bardziej poprawiony. No i tak jak mówię, dodatkowo jeszcze gdy zbierając te kółka możesz odblokowywać różne tamte umiejętności. Niektóre są, tak jak mówię, dosyć przydatne, na przykład to, że możesz podczepiać potem chyba 4 linki w ogóle, czy tam inne tego typu rzeczy, czy przeciągać się na przykład linką podczas lotu na wingsuitie. To faktycznie powiedzmy wprowadza nowe, troszkę rozwija samą mechanikę, tak? Może tak to ujmę i to faktycznie ma sens. Dodatkowo są oczywiście znajdźki. Muszę przyznać, że znajdźki w tym wypadku miło mi się zbierało. Pomimo, że jest ogromny teren, ale dzięki temu, że są helikoptery, odrzutowce, ta linka, można się bardzo szybko poruszać z miejsca na miejsce i te znajdźki jakoś nie sprawiały mi problemu i tyle trudności, jak na przykład w Assassin's Creed Unity, gdzie po prostu było strasznie męczące. Tutaj jest to bardzo szybkie, pyk, pyk, zbierasz i już jedziesz dalej. Akurat kurier przyjechał, ciężko widzę, już się robi te materiały, bo już coraz ciemniej jest, zapaliłem lampkę, ale niestety te kolory tutaj będą trochę z dupy. No ale to nic. Wracając do Just Cause. Słuchajcie, powiem tak, grało mi się naprawdę przyjemnie. Jak nie przepadam ogólnie za
graniem w sandboxy, także jeżeli sandbox jest dobry, sprawia mi masę radości. Tak jak na przykład sprawia mi mnóstwo radości GTA 5, dosyć mi się podobał Assassin's Creed ostatni, Syndicate. Tak, Just Cause sprawił mi naprawdę masę radości, ponieważ ta gra jest naprawdę dopracowana pod kątem mechaniki i tej całej tej radości wypływającej z gry, bo to wydaje mi się o to chodzi. Mając właśnie, miałem wrażenie, że grając w Just Cause to jest gra od Nintendo, gdzie dużo się stawia na fan, zabawy, na samą mechanikę, tak? Ale tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi ta bardzo fajna grafika, która naprawdę mu potrafi się podobać. Nie wiem odnośnie tego, czy na PC-cie ta gra nie ma jakichś błędów. Słyszałem, że są tam jakieś problemy. Ja na PlayStation 4 nie spotkałem się z problemami odnośnie grania, poza tymi długimi loadingami. Ale tak to grało mi się bardzo przyjemnie. No, gra jest niesamowicie płynna, słuchajcie. To jest, nie chodzi mi o prędkość działania, tylko na przykład przemieszczanie się po terenie jest niesamowicie płynne, tak? Możecie z wingsuita od razu przejść na spadachron, ze spadochronu od razu wskoczyć do samochodu, z samochodu wyskoczyć ze spadochronu znowu na wingsuita. To jest bardzo płynne i bardzo szybko można, tak jak mówię, przemieścić się i to sprawia naprawdę masę radości. I ta adrenalina, gdy lecisz 2 metry nad ziemią na wingsuicie i prawie szorujesz brzuchem po ziemi, niesamowite uczucie, jak najbardziej polecam. Naprawdę fajna gra, mnóstwo czasu spędziłem na niej, możecie zobaczyć teraz statystyki. No jakby mi się ta gra nie podobała, to bym tyle czasu nad tą grą nie spędził, a spędziłem i nie był to dla mnie czas stracony. Bawiłem się naprawdę świetnie. No i cóż, no mogę polecić, tak? Oczywiście musicie mieć na uwadze te wady, które Wam powiedziałem, chociaż tak jak mówię, nie są to wady, których nie można przeskoczyć, tak? No może poza tymi loadingami, no po prostu nie gracie niektórych misji pobocznych, które mają taki loading, to trudno. Ale sama gra bardzo dobrze wypadła. I powiem Wam szczerze, że teraz trochę żałuję, że nie skończyłem Just Cause 1 i Just Cause 2 i chyba za Just Cause 2 się wezmę, żeby chociaż w pewien sposób poznać całą fabułę, bo tego co jeszcze nie powiedziałem, mam wrażenie, ale nie jestem pewien, że fabuła Just Cause 3 nawiązuje troszkę do postaci z Just Cause 2, które występowały, ponieważ tutaj one nie są przedstawione od początku, także może być też tak, że jeżeli nie grałeś Just Cause 2, tak jak ja, będziesz czuł się trochę zagubiony, że nie wiesz kim są ci ludzie, tak? Co oni tu w ogóle robią, kim on w ogóle jest. Nie jest to wyjaśnione, tak? Raczej jest to gra, raczej autorzy postawili na taki pewnik, że jeżeli grasz Just Cause 3, no musiałeś grać Just Cause 2, tak? No ale to nie zawsze tak niestety jest, no. To tyle, słuchajcie, no mogę Wam jeszcze raz szczerze polecam, grę dostałem dzięki uprzejmości firmy Cenega, link gdzie możecie tą grę kupić macie oczywiście w opisie. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć. Okay, you win. I'm a star. Let me go, please. What you mean? What did I ever do? Hell, Rico. Ow. Thought that I'll be wearing a scarf and winter jacket in a few days is not something that makes me happy. Looking forward to seeing you too. Hey, Rico. You're my hero. Okay, you win. I'm a star. Let me go, please. Here he comes, the king of the rebels.
I meant to do that.